Dzień dobry. Dziś w warunkach pola ornego, niezasianego będzie test dwóch wykrywaczy. Będzie test Deusa 2 i Manticora. Obiektem tego testu będzie denarek jagielloński. Taki prawdziwy, to nie jest fałsz denarka. I ceramika. Ceramiką bardzo często spotykamy na polach ornych, łącznie z żelazem. Jest to ceramika trudna, która zbija zasięgi wykrywaczy i zabija w wielu wykrywaczach wykrywalność. Szczególnie w wykrywaczach prostszych. Te nowoczesne wykrywacze znacznie lepiej sobie radzą z tą ceramiką. No i to chciałem Wam dzisiaj pokazać na bazie tych dwóch wykrywaczy, można powiedzieć drogich i zaawansowanych, jak to będzie wyglądało. Tej ceramiki pudełko ma 5 cm, natomiast ceramikiem jest może z 7 cm tutaj. Dołeczek 5-6 cm. Sytuacja, którą możecie się spotkać na polu ornym, może nie w takim zagęszczeniu tej ceramiki, ale ta zasymulowana tutaj sytuacja, by Wam pokazać pewne różnice, którymi możecie spotkać się na polach ornych. No dobra, więc pierwsza będzie to Deus. Myślę, że pokażę Wam Deusa na ustawieniach fabrycznych programu Sensitive. Programu, myślę, w zamierzeniu stworzonego do właśnie takich celi, prawda? Programy fabryczne w Deusie 2 generalnie są programami, które można używać, ale znacznie więcej można wyciągnąć z Deusa, poznając go trochę więcej i poprawiając te programy. Ale ja postanowiłem pokazać Wam zwykły program Sensitive. Ustroję wykrywacz do gruntu. Program Sensitive ma wbudowane ustawienie fabryczne silencera na 1. Zwykle go nie używam, ale cóż, jaka jest wykrywalność denarka i jakie jest jego ID bez ceramiki? Myślę, że 45, stały numer, można powiedzieć. Ceramika, goła ceramika. Nie ma żadnego ID. No to teraz jak myślicie? Wykryje, nie wykryje? Nie jest tak łatwo, nie? Ale to ID 50, 48, 46, 20 teraz, 42, 49, 44 jest poprawnym ID tego celu. Więc ta wykrywalność tutaj niewątpliwie jest. Co Wam tu jeszcze pokazać? Firma XP twierdzi, że program Sensitive pełne tony i program Fast mają tą samą bazę. Więc pokażę Wam, jak to wygląda na pozostałych programach. Program czuły pełne tony. Szuruburu. Nic z tego. Program Fast. Nic z tego. Dlaczego Wam to pokazałem?
To specjalnie dla użytkowników wykrywacza Deusa 2, ale także dla tych osób, które go nie znają, by sobie uzmysłowiły, jak ważne są ustawienia w Deusie 2. Macie 3 takie same bazy programów, z których jedna baza wykrywa ten cel. Praktycznie myślę, że na dobry z plusem, tak bym to określił. Prawidłowo go identyfikuje. Natomiast dwa pozostałe programy zbudowane na tej samej bazie tego celu nie widzą. Paradoks, nie? No, ale to też dla Was przestroga, jeśli oglądacie jakiekolwiek testy Deusa 2, lepiej zróbcie te testy sami. Ja bym to tak powiedział, dlatego że to zawsze jest kwestia tej osoby, która to testuje, czy ona ten wykrywacz dobrze zna, czy poświęciła czas, by znaleźć te odpowiednie ustawienia. Już Wam kiedyś powiedziałem chyba w filmie, że sprawdziłem chyba wszystkie takie programy, które się pojawiały, jakieś tam Forage, Magnety, Tekny, nie wiem, jakieś tam inne, prawda? I te programy dla mnie nie działały. Znaczy, nie działały dla mnie tak dobrze, jakbym chciał. Zawsze potrafiłem znaleźć lepsze rozwiązanie na ten określony tam teren, czy określone zadanie. Trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o Deusa 2, no bo to jednak jest troszeczkę tutaj trudne. W wykrywaczu wszystkie te parametry, te ustawienia działają, mają wpływ na wykrywacz i doświadczony użytkownik może sobie tutaj ogarnąć. Nie jest to wykrywacz, który można tam pokrętłem sobie włączyć i będzie działał. Taka jest tendencja akurat wykrywaczy, że szczególnie takie wykrywacze jak Manticore, Equinox, Legend, Versa są wykrywaczami dosyć łatwymi, dlatego że już na samym początku, po wyjęciu z pudełka, te wykrywacze mają bardzo duże, że tak powiem, bardzo dużo możliwości. Jednak tych możliwości już nie można tak mocno polepszyć, jak to można zrobić w Deusie 2. Ten zakres na przykład w Legendzie, to kiedyś powiedziałem, że to może o 20%, może o 10%, nie pamiętam ile to powiedziałem, można ten wykrywacz jeszcze polepszyć. Oczywiście prowadzili tam Beast Mode, który jest jakimś takim programem, można Relict Mode, który tam zmienia sporo i daje on jakby więcej, jest fajnym rozwiązaniem i fajną opcją, ale pozostałe ustawienia nie zmieniają wiele. Kiedy zrobiłem pierwszy chyba mój film dotyczący Legenda, zrobiłem go na ustawieniach, można powiedzieć, fabrycznie i ten wykrywacz wykrywał wszystko wyciągnięte z pudełka bez żadnej znajomości tego wykrywacza. Deus 2 nie wpisuje się w tą tendencję tych, można powiedzieć, użytkowników, proużytkownik, tak bym powiedział. Jest wykrywaczem troszeczkę innym. No dobra, pokazałem Wam i myślę, że tutaj jest wszystko jasne. Teraz Manticore. W Manticorze użyję programu do celi drobnych, no bo to przecież zrozumiałe, nie? Tak, będzie to All-Terrain Low Conductors, Noise Cancel. Tu nie powinno być żadnych zakłóceń. Stronie do gruntu. 14-15. Recovery Speed. Myślę, że 5 sprawdzę na początek. Ferrous Limits. Mamy tutaj 1 na górze i 1 na dole. Specjalnie wyciąłem tak dużo, by nie było pretensji dotyczących tego, że nie jest wycięte. Znaczy, co ja gadam? Tak mało wyciąłem, by pomóc temu wykrywaczowi znaleźć ten cel. Głośność żelaza, stabilizator. Dźwięki zostawię swoje, bo je bardziej lubię. Nic więcej, wykrywacz dostrojony. Zobaczymy, czy będzie wykrywalność do narka. Czułość 22.
chciałoby, ale to się nie da. Minimalnie czasami uda się, ale to wszystko jest w zakresie tej jedynki. Jedynka jest z zakresem tego górnego Ferrous Limits na 1. To jest bardzo, myślę, małe wycięcie. Jeszcze raz. No nie ma możliwości. Jeśli bym zwiększył czułość do 25, czy się przebije? Nie przebije się. Wrócę do tych 22. Jeśli zwiększę do 7 szybkość, czy się przebije? Nie przebije się. Dobra, co mogę dalej zrobić? Zmniejszę recovery speed do 3. Nie przebije się. Nie mam wykrywalności. Natomiast jeśli wyciągnę, się znowu przykleił, ceramikę i pozostawię tutaj denarka, jego wykrywalność jest bardzo dobra. Czy mogę coś zrobić tutaj więcej? No raczej się chyba to nie uda. Mogę spróbować użyć programu General. Na ustawieniach to pozostanie takie samo. Myślę, że te Ferrous Limit zostawię. Jeden góra, jeden dół. Nie wiem, kto tak chodzi. Myślę, że strojenie do gruntu. Ustawił się wyżej. Wykrywalność 12-13 AD. Ceramika. Szuruburu. O! Coś się zaczęło dziać. Przy spunktowaniu on chce się tutaj przebić w tym miejscu, ale ma bardzo ciężko. Dobra, jeśli bym w takim razie, co mogę tutaj zrobić? 0. Przy 0 mam go przy 0. Co się stanie, jeśli wyciągnę denarka i będzie sama goła ceramika? Cisza. Tak więc dopiero przy ustawieniu Ferrous Limit na 0 na górze otrzymuję realną i użyteczną wykrywalność tego celu. Jeszcze raz. Mam to, nie? Czy byście to wykryli? To jest pytanie do Was. Ja mam swoje zdanie na ten temat, ale chciałem Wam to pokazać. Pokażę Wam to również dlatego, że jestem teraz w programie General. Co się będzie działo w programie Low Conductors? Recovery zwiększymy do 4. Do 5, tak jak było, chyba 5. 0. Co my tutaj jeszcze mamy? Dobra, nic. Strojenie do gruntu.
No i wykrywalność. Bardzo dobra. Doskonała. Identyfikacja jest tutaj na górze. Czy byście to kopali? Jak ustawiacie swojego Manticora do poszukiwań? To jest pytanie do Was. Czy by się to udało? No myślę, że tu nie ma co przedłużać. Każdy wykrywacz, wiecie, ma swoje plusy i minusy. Te plusy można pokazać i minusy w testach. Dziś myślę, że Deus 2, tu nie ma żadnej dyskusji, bez żadnego problemu na ustawieniach fabrycznych jest w stanie wykryć tego donarka. Gdybym się troszeczkę tutaj pobawił ustawieniami, ta wykrywalność byłaby jeszcze lepsza, a identyfikacja była doskonała. Ja to wiem, bo już to wcześniej robiłem. Co do Manticora. Manticore też jest w stanie wykryć tego donarka. Jednak musicie zwrócić uwagę na te ustawienia. Czy takich ustawień użylibyście w Waszych terenach? No, to zależy od Was. Na pewno jest to, myślę, dosyć trudne. Jest znacznie trudniej z Manticorem ten test przejść. Jednak wiecie, w ostatnim teście widzieliście przewagę Manticora w teście głębokościowym, gdzie takiego samego donarka jagiellońskiego był w stanie wykryć z głębokości 21 cm. Deus nie jest w stanie wykryć tego donarka jagiellońskiego z tych 21 cm. Po prostu nie jest w stanie wykryć. Więc w tamtym teście wygrał, można powiedzieć, tak kolokwialnie mówiąc, Manticore, ale w tym teście Deus. Co Wam będzie potrzebne na polu? Czy potrzebna Wam będzie bezwzględna głębokość w łatwym terenie, czy skuteczność w terenie bardzo trudnym, który symuluje ta ceramika? Kto wie, co spotkacie na Waszych polach? Więc trudno tutaj mówić lepszy, gorszy wykrywacz, bo to zależy. No wiecie, na takim polu może się trafić pas gruntu, który będzie zasyfiony, bo na przykład ten pas pola był użytkowany dłużej, albo był przez wiele lat użytkowany. Natomiast tutaj był nieużytek i tego nie użytkowano. Więc różnica, powiedzmy, w zaśmieceniu tego pasa będzie o wiele większa niż tego pasa. I Manticore może Wam zagrać w miejscu czystym, bo możecie coś głęboko pociągnąć, nawet głębiej niż Deus. Chociaż te różnice nie są wielkie. Ale na tym polu, gdzie będzie więcej, że tak powiem, gdzie będzie po prostu o wiele trudniej, być może Deus 2 będzie miał przewagę. No i bądź tu mądry i mów, który wykrywacz jest najlepszy na świecie. No, dobra, no to tyle, co Wam chciałem dzisiaj pokazać w tym krótkim teście. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, do usłyszenia.